Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na targach Agropromocja w Starym Sączu. Reprezentujemy firmę Korbanek jako oddział z Antolki koło Miechowa. Z mojej lewej strony Paweł, szef oddziału, Agnieszka, szefowa oddziału, Patryk, przedstawiciel na część województwa małopolskiego oraz świętokrzyskie, a ja jestem Adrian, przedstawiciel na województwo małopolskie oraz śląskie. A teraz wspólnie z Adrianem opowiemy dla Państwa to, co przygotowaliśmy. Tutaj ładowarkę przegubową Multi-One, włoska maszyna przegubowa. No maszyna, która znajdzie zastosowanie tak naprawdę wszędzie, bo zaczynając od rolnictwa, poprzez ogrodnictwo, budownictwo, ma bardzo duży wybór osprzętów towarzyszących, zaczynając od najprostszych wideł, dopalec, łyżek, przez zamiatarki, glebogryzarki, opryskiwacze na betoniarkach lub innych wiertnicach kończąc. Tak jak kolega właśnie powiedział, mamy około 200 osprzętu, więc dla każdego myślę, że coś jesteśmy w stanie dopasować. Powiedz jeszcze może, co tutaj za silnik występuje. No tutaj mamy silnik Kuboty. To jest model, jeden z popularniejszych modeli, to jest model 8.4 SK, tak jak wspomniałeś, ale mamy dostępne w tym momencie wszystkie modele od serii 5 przez serię 6, 7, 8 do 11. Ale zapraszamy serdecznie do oddziału, do oględzin, bo tutaj no, niestety nie mogliśmy przyjść wszystkiego. Mini koparka marki Lovol. Na stoisku prezentujemy model wyposażony w kabinę zamkniętą. W ofercie mamy również model wyposażony w kabinę otwartą, jak również modele większe o masie 2,6 tony oraz 3,6 tony. Mała, zgrabna maszyna, sterowanie na 2 joystickach, rozsuwane gąsienice, obrót 360 stopni, mieści się w swoim obrysie. Atrakcyjna cena, myślę, że każdy znajdzie u siebie jakieś zastosowanie. Zestaw komunalny składający się z ciągnika Arbos 2040. Jest to ciągnik o mocy 40 koni, wyposażony w silnik marki Dosan. W ofercie również model 25-konny, zarówno w kolorze zielonym, jak i pomarańczowym. Ciągniczek jest wyposażony w przedni tus marki Hydramet, pług 5-pozycyjny hydrauliczny. Występuje również tańsza alternatywa pługa prostego montowanego na ramię ciągnika. Z tyłu ciągnik jest również wyposażony w posypywarkę Dexfala L300 Mini o pojemności około 300 litrów. Kolejną propozycją na naszym stoisku jest ciągnik Arbos serii 3000, w tym przypadku model 75-konny, wyposażony również w koreański silnik Dosana o mocy 75 koni, wyposażony w klimatyzację, ogrzewanie, no i 7-letnią gwarancję bez limitu motogodzin. Trzeci rok, tak, z rzędu, bo została przeniesiona. Są z nami, no prawie że gospodarze, tak? Teoretycznie. Można tak powiedzieć, na naszym gruncie. Na waszym gruncie. Część. Chłopaki, działacie lokalnie, opowiedzcie troszeczkę o tym, co robicie. Gospodarstwo dosyć spore, jak na ten rejon, nawet powiedział bardzo duże. Jedno z największych tutaj w okolicy chyba na to wychodzi. W zasadzie to jest tak, gospodarstwo w sumie już prowadzone teraz przez 4. pokolenie na to wychodzi, bo założone zostało w 1934 roku, tu na tej ziemi. No to my z Kubą, z bratem, do mnie starszy, to pomagamy jeszcze ojcu, powiedzmy, już częściowo to przejmujemy. Głównie skupiamy się na takich 3 członach, czyli przede wszystkim produkcja roślinna, hodowla bydła mięsnego, no i usługi, prawda? I powiedzmy okazjonalnie od kilkunastu lat nagrywamy również na YouTube'a, także zapraszamy na nasz kanał. Pochwalcie się kanałem. Kanał Kuba 48 gier, śmierciak, nazwa jeszcze taka była zmienna, ale zapraszamy. Ale ponad 5000 subskrypcji, No także 5400 chyba coś tam jest. się dzieje. No, tak hobbystycznie nagrywamy. Hodujecie bydło, mówicie 30 parę opasów, tak? Tak, plus minus, nie? To wiadomo, A stan co zmienny. uprawiacie? Bo łąk mówiliście tam wcześniej mi, że około 30 parę hektarów. Tak, To... więc jak 400 hektarów pszenicy, wiadomo, trochę ozimy, trochę jarej, jęczmień ozimy, ziemniaki, no i łąki, nie? To tak klasycznie chyba. Siano za dużo, czyli sprzedajecie. Sprzedajemy klasyka, nie? Przede wszystkim, żeby drogo. Czyli z siana robicie siano. No najprościej mówiąc, tak. Najbardziej. Oczywiście, no i w sumie to co, trochę też usług, wiadomo, jakieś siano kiszonki, takie rzeczy też się robi. Tutaj na ogół w naszym terenie no, te gospodarstwa są stosunkowo małe, także po prostu nie opłaca się kupować sprzętu. Nie każdego stać, żeby kupić traktor czy prasę, więc też się powiedzmy im pomaga tu sąsiadom. No i w zasadzie mamy hektar słonecznika ozdobnego też. O, Taka proszę. ciekawostka tam za obwodnicą. Czyli była dotacja? Trzeba kupić ciągnik za 1 000 000, trzeba wziąć dotację, nie? Standardowe, to teraz mają. Słonecznik był chyba najpopularniejszą rośliną. Tak, najbardziej punktującą. Na restrukturyzację małych gospodarstw. Właśnie na młodego rolnika, w tym wypadku. Może się uda. No, No nie i- no pewnie, że tak, trzeba A przy próbować. okazji- Korzystać. A przy okazji Jest szansa, furorę to trzeba zrobiło. korzystać.
ładnie Tak. wygląda, chyba że Tak. uschnie, teraz już jest nieładnie. Teraz już usnął, ale jednak trochę zdjęć było robionych na tle Tak, panoramy naszego pięknego miasta, także naprawdę fajnie to wyglądało. No nie udało się do agropromocji tym osłonczykiem dostać niestety, no bo troszkę w tym roku wszystko było wcześniej, więc A jeszcze osłonczyk tym uschł, bardziej nie? susza w tym roku jest, Tak. więc tym bardziej się nie udało. Dała się Jest we już znaki. sucho po prostu. No niestety. Ale miło w ogóle gościć Korbanka na Starsleckiej ziemi. Wróciliśmy Nie spodziewaliśmy się was tutaj, Wróciliśmy po latach. ale ładnie tu weszliście, że tak powiem. Tak, z nową ofertą. Arbos. Mamy okazję się, zobaczyć. jak wam się podobają te traktorki? No, ten mi się najbardziej podoba. O ziemniaku byłby zarąbisty. Ja ciekawy jestem, czy... Pasowałby. Jako to w ogóle ma moc, tak z ciekawości? To To jest... jest 75 koni. To jest fajnie, bo jest akurat promocja w tej chwili na ładowacz czołowy za pół ceny. I dodatkowo promocja jest na gwarancję 7-letnią. Także O, standardowa była 24-miesięczna, w tej chwili jest przedłużona czyli na to jest mniej silnik, na skrzynię. więcej gdzieś podobieństwo, jeśli chodzi o segment z farm truckiem naszym, nie? No on jest gabarytowo chyba mniejszy, bo ma nawet Tak. koła 20 widzisz. I nie wiem jak to jest To ma trochę ponad 3 ton, także taki dosyć sobie już podobnie, nie? byczek taki do tych gospodarstw Czyli w sumie małych. I... u Kazika Kaszeby on by się sprawdził. No, Ziemniak. Tu jest silnik 3-cylindrowy czy 4-cylindrowy? to jest czwóreczka. Czwóreczka. Dostanowska, No to już fajnie. koreańska, Nie turbo. miałem, szczerze nie miałem okazji nigdy z takim ciągnikiem obcować, także pierwszy raz na oczy widzę Arbosa. No, Na w żywo tym rejonie- wygląda- w tym nie rejonie ma. nie ma tych Nie widziałem. Wiecie tego. co, trochę już jest, tylko Tak? niestety Polska mimo wszystko jest dość duża i No tak. nawet jak się sprzeda 1000 ciągników w całą Nie Polskę, widać ich tak. To się to rozejdzie. tak, no, to tak nie do końca widać, nie? Dużo roboty zrobiły dotacje, szczególnie rozwój małych gospodarstw, Tak, a wcześniej restrukturyzacja małych gospodarstw. Model No one rolnik, są właśnie stosunkowo dość tanie traktory w porównaniu do innych marek na przykład. szczególnie te malutkie, co były No właśnie. jeszcze wcześniejszy model, odpowiednik komunalne, tego. Nie, nawet wiesz, bo to jest Tak? taki gabaryt 30, to jest model W zasadzie 20, tak. No 40, chyba jeszcze był 20-30 model. jak dobrze pamiętam. 20-35, to był Tak. poprzedni model. Mhm. I on był wtedy też sporo tańszy, znaczy było na pompie. Jeszcze to było przed tą całą akcją z pandemią i no to wtedy mieliśmy te ceny zupełnie inne, bo to wszystko nie podrożało. Więc on prawie, że się pokrywał z dotacją. Stąd była kampania ciągnik za darmo, No, No właśnie, tak. pamiętam, było to. bo prawie, że to za darmo wychodziło. Tam tak realnie jak się tam wziął taki najtańszy wariant, to wychodził praktycznie w cenie Dotacji. No dotacji. wiecie, jak ktoś ma tych hektarów kilkanaście, to on nie potrzebuje traktora ani na 100 koni, ani też za 300 tysięcy, prawda? Dokładnie. Po prostu chodzi też o to, że możesz kupić za te, ile on kosztuje mniej więcej, tak plus minus, koło setki? No tak mniej więcej, nie? Brutto. Za 100 możesz kupić ciągnik używany, który będzie też skarbonką bez dna często, a możesz kupić traktor nowy, który ma gwarancję i będzie wygodny, coś lepszego niż stary Ursus na przykład, nie? Też jest Dosyć ciężko ciekawostka. jest dzisiaj kupić mały ciągnik w miarę młody, no bo te Nie 30 ma. i 60 już są dość stare. Tak, No tak, tak. I tak realnie jak jest odrestaurowana, to kosztuje kilka dyszek, a nadal jest starym ciągnikiem. Tak, i dalej bez napędu i na dwóch cylindrach. Bez komfortu Z i podnośnikiem Tak. słabym, No, a bez tutaj w hamulców. standardzie jest napęd na 4 koła i no też robi robotę, nie? Nawet jakiś mały... Ciekawe jak ze zwrotnością tych traktorów. bardzo fajnie. Tak? No, tak, no to testowaliśmy. Nawet ostatnio chłopaki się śmiali w Antolce, tyczki utykali, bo klient przyjeżdżał i tam sobie mierzył, czy mu się w międzyrzędzia będzie. Także robił slalom na placu i wyszło, że jest ok. Ciągnik klepnięty, poszedł, także No ale Naprawdę zgrabny traktor. to się to taki przed, wiesz, z takim pługiem, nie? Sam raz do jakiegoś placu przy jakiejś firmie do odśnieżania też zrobi robotę, nie? fajnie. Teraz właśnie wyszły nowe modele 2025, czyli tego najmniejszego modelu i mamy w wersji pomarańczowej. Tak Typowy, typowy, typowo komunalny. Komunalka, nie? typowo pod komunalkę. I faktycznie tych ciągników już w zeszłym roku dość dużo się sprzedało do komunalki. W tym roku znowu, no bo tak realnie za 100 jest cały zestaw, nie? Nawet Tak, tak. No to nie jest drogo na dzisiejsze czasy. No tak, jednak, brutto, nie? no mówię o tym, że to dzisiaj 100 to nie są taka 100 jak 15 lat Tak. temu, nie? To są A inne nadal jest to pieniądze. ciągnik, no bo tak realnie, Tak. jak weźmiesz sobie pług 4-skibowy, to też kosztuje 100, Tak, nie? dokładnie. W A to zasadzie jest tak. tylko pług, nie? No ale A tutaj... albo powiem lepiej, możesz kupić Fergusona 255 za 50 tysięcy na OLX-ie, bo też po tyle chodzą. I I to dalej nadal masz jest 30-letni traktor Tak. Nawet lepiej. z zerowym komfortem, nie? No. z wadami. I z wadami, a tu masz nowe, To nie? tam wiecie, no, także zależy jak się trafi, no, ale wiadomo, Tak, że oczywiście. zawsze ten starszy ciągnik jest bardziej ryzykowny, bo to jednak Tak, niestety tak. wszystko się zużywa, ten czas nam mija i niestety to tylko jest starsze, a nie nowsze. No dobre tutaj Tak. też jest to, że mówisz 7 lat gwarancji tutaj jest, więc sobie przez 7 lat nie ma się co martwić o żadną usterkę, no bo to wtedy... Wiesz, to wiadomo, gwarancja nie obejmuje wszystkich rzeczy, tylko te podstawowe, ale eksploatacyjnie te najgrubsze rzeczy, typu tam Czyli te wiadomo, najgorsze. przy silniku, przy skrzyni są objęte. To co i to jest kosztuje fajne, najwięcej nie? pieniędzy, nie? No tak. To jest taka, że te ciągniki, jeżeli są eksploatowane właściwie, nie są jakoś zażynane, są robione przeglądy, one służą, bo to są wszystko proste sprzęty. Czyli To ma nie co jest zepsuć, tylko. nie? Tak, no to przecież każdy zna ludzi, którzy potrafią zepsuć każdą maszynę Tak, w ciągu dokładnie. tam. Metalową kulkę nawet zepsują, nie? No, Tak. Wszystko można zepsuć, a wszystko może chodzić. No, ja znam przykłady, gdzie ludzie kupowali nowe New Hollandy i John Deere mając tam, nie wiem, 600 godzin i potrafiło coś paść, prawda? no, Są takie sytuacje. Tak samo, nie wiem, jakieś stare Ursusy. Słyszałem historię, że ktoś remontował Perkinsa co roku, bo też go zajeżdżał, a można jeździć Perkinsem 30 lat i zrobić więcej motogodzin i też nie będzie się psuł, nie? To jest kwestia tego, jak ktoś użytkuje. Nie zapomnę, kiedyś sprzedawałem nóż płatny parę lat temu, takiego dużego Fenta 930 pod Warszawą.
Warszawy do klienta i zawołał serwis na pierwszy przegląd, 50 godzin. I serwis jak przyjechał, akurat był tam w czasie chyba wykopków ziemniaków, to był tak zalepiony błotem, że nie szło dostać się do niczego. Chcieli jechać najpierw ciągnikiem, odbłocić go kurde na myjni, bo chłodnica, wszystko zasypane. No i tak realnie ten ciągnik nie pożyje za długo, nie? No bo u to, nas, tak jak przy asfaltach, no tak jak przy tutaj, asfaltach u nas sobie. jest taka firma, nie zaprzyjaźniona, co no właśnie robi drogi, filtry nie? powietrzne się czyści kilka razy dziennie, trzeba, nie? Tam jak jest jeszcze nie fajnie, bo poczyścisz, tam to jest wszystko turbinowy. idzie dalej. Ja bym Tak. pokazał zdjęcie, tylko niestety musiałbym poszukać gdzieś na komputerze Fenda 936 albo 39, który jeździ z tą maszyną, co robi stabilizację pod bet. No to ciągnik ma taką warstwę betonu na sobie, nie? Tak, tak, ten cement jest straszny. No, I to mówię, tam rozwala, trzeba nie? szczególnie te filtry powietrza kilka razy dziennie czyścić, nie? Bo Bo to zajedziesz silnik. No. dużo takich ciągników sprzedawaliśmy w tych zestawach. Tak naprawdę to tam się zaczynało z 20 lat temu w Polsce, dosyć modne. I kto nie czyścił, ten niestety te ciągniki. Zresztą ich nie domyjesz potem, nie? Ta No, trzeba by powłoka kuć się drutem, robi. nie? Nie, no chodzi o ten osad, nie? Musiałby go No. codziennie faktycznie tam czyścić, one No zostaje, zaraz no to widać, jest że ten brud. ciągnik to robił, nie? Ale jak on był właściwie eksploatowany, czyli był czyszczony filtr, to wszystko, to To będzie te ciągniki jeździć. jeżdżą, nie? Też. I to jest ten wiem, przykład jak właśnie, jest u że nas, w 100-200 godzin można zarżnąć ciągnik. Tak, dokładnie. Tak, da z się. autem. No. To jest to samo, wszystko można zepsuć.